Siemka, ja jestem Adacho i nie mogę, zważywszy na moją historię z tą postacią w Dokanie, przejść obojętnie wobec nowej karty, która niedługo będzie miała premierę, mianowicie LR Thalassa, jak tutaj oficjalne konto japońskie Dokana zapowiedziało. Wiecie co, też uwielbiam to uczucie osiągnięcia pokonania 30 milionów ciał o poranku. Jestem fanem tego, że te rzeczy się tutaj automatycznie tłumaczą w taki zabawny sposób, jak ja to zazwyczaj tłumaczę. Liczba pokonanych metalicznych kular w dniu 7 czerwca wynosi 35,5 miliona ciał. Sheesh. Widzicie to planowo w dzień 8 czerwca, czyli normalnie w dniu, w którym wychodzi ten kuler. Następne kilka dni to będziecie mieli filmy nagrane na zapas ze względu na to, że mnie nie będzie przez tydzień, ale oczywiście dbam o was, więc będziecie mieli film każdego dnia. Wspierający już kilka tych filmów zobaczyli. Nie wszystkie, ale tak jak mówię, jeśli miałbym tego Turlesa wam wrzucić za tydzień, to już będzie nieaktualne, a biorąc pod uwagę, że jest to karta, która mimo wszystko jest, może postać, jest częścią historii, no klątwa Turlesa nie wzięła się znikąd. Oczywiście taki film ma priorytet, więc zobaczmy sobie, jak wygląda ten Turles. Tak się składa, że ja na chwilę obecną mam wszystkie legendarki w grze po raz pierwszy, nagrywałem w związku z tym też film i teraz zastanawiam się, czy klątwa Turlesa będzie polegać na tym, że nie trafię Turlesa, czy właśnie na tym, że go trafię, bo w zasadzie to chyba klątwa polega na tym, że dzieje się to, czego nie chcę. Czyli jak go chcę trafić, to go nie trafiam, a jak go nie chcę trafić, to go trafiam. Zobaczmy te animacje. Nie wydaje mi się, żeby to wychodziła... To jest chyba żółta karta, w sensie żółty coin, więc karty banerowej tutaj nie ma. Będzie to baner Legendary Summon. Intro? Widziałem, że jest domain, bo w zapowiedzi było domain. Animacyjnie póki co okej, mamy jakąś tutaj drobną, płynną animację. Mamy to prawdopodobnie 12 key, ale widać po tle, że jest tutaj całkiem duża płynność i jakieś takie efekty specjalne całkiem przyjemne dla oka. To musi być domain. Widziałem już domain, że będzie to drzewo życia. Drzewo życia? Drzewo mocy. Drzewo życia. Nie mieliśmy tego w sumie i nawet jakiś czas temu, nie wiem czy na głos, czy gdzieś tam samemu sobie narzekałem, że nie ma kart ze starymi mechanikami, tylko oni wprowadzają mechanikę, trochę jej używają i potem zapominają, więc fajnie, że tutaj domain też wraca. Battle Motion w ogóle. Tylko wiecie, domain to jest mechanika, zaraz wam powiem. Zobaczmy to 18 key. Jest ugryzienie, jest zniszczenie, jest wścieknięcie. To jest w ogóle sam Turles, bez drużyny. O, to już jest to? To już jest to? No było tam troszeczkę więcej takich elementów, które są nieobecne w przypadku innych animacji. Chociażby tutaj mamy nadgryziony owoc nieco bardziej, mamy jakieś soki z tego owoca tryskające. Wiecie, to jest podobna sytuacja jak na przykład z kartami pokroju Gogety, który cały czas ma animowany ten jeden sam ruch, tylko że z każdym kolejnym Gogetą to jest animowane w lepszy sposób. Tutaj też ten okrąg, ten donut Turlesa nie jest jeszcze w grze zanimowany jakoś szczególnie imponująco, ale to nadal nie jest imponujące. No tutaj mieliśmy... No ta animacja jest słaba. To ta pierwsza była lepsza już, kurde. No nie mówię, żeby tutaj Turles miał jakieś oryginalne animacje, ale kurde zresztą, to jest tam karta żółty koń. Zobaczmy w takim razie, jak on będzie się zachowywał w grze, bo to jest zdecydowanie najważniejsze. Miałem mówić, że prawdopodobnie to będzie karta Tech, bo mamy już starego niebieskiego Turlesa, potem był czerwony legendarny, żółty Dokkan Festival, więc został tylko Int i STR, nie licząc jakichś tam darmowych, czy jakiejś tam z ogólnej puli SSR-ek, więc zielony. Zastanawiam się, czy tutaj to będzie się jakoś gryzło z Kulerem. Być może najpierw powinienem przeczytać pasywkę Turlesa, ale w przypadku Kulera, tutaj podejrzewam, że te karty jakkolwiek będą ze sobą związane, no bo Turles będzie pod 200% Kulera, czyli Terrifying Conquerors i Movie Bosses chociażby. Kuler ma 5 różnych umiejętności w zależności od tego, jaki kolor orba weźmiemy. No STR jest związany z potężnym supportem. W przypadku Tech ten buff Kulera chyba jest taki, że można byłoby z niego zrezygnować, bo gdybyśmy Kulerem brali Tech Orby i potem Turles musiałby jeszcze brać Tech Orby, to te karty jakkolwiek by się gryzły. A tutaj wygląda na to, że chyba takiej sytuacji nie będzie. 200% i zanim... Ty, co to jest za czcionka? Niektórzy by font powiedzieli, ale
Ty, co to ma być? Ja wiem, że oni zmienili te liczby, ale czy Dokkan naprawdę musi iść w ślady YouTube'a, który za każdym razem jak robi zmiany to jest na gorzej? Ja wiem, no za 2 tygodnie się przyzwyczaję i będzie już okej, ale no, dlaczego to wygląda jak jakiś Times New Roman? Albo może nie Times New Roman, tylko jakiś Arial. Zobaczmy, czy mi się wydaje, czy to HP jest całkiem wysokie? 23,5 tysiąca, 15, 8800. Ja sobie zerknę na karty pokroju tego kulera, które też są żółtymi coinami, czyli Rarity, Piccolo był żółty, Goma był żółty, ci byli żółci, ten Shinhan był żółty. Zobaczmy sobie w takim razie. Dobrze pamiętam, że on był żółty, nie? 23,5, 15, 9. To tak samo. Goma? Goma miał mniejsze pewnie, bo się stakuje. No właśnie. 16, 15 i 9, ale atak def wcale nie niski. Ci chłopaki tutaj 18, 15, 9, to Piccolo miał też bardzo wysokie staty. 17, chłopie, to ten Turles idzie w ślady Piccolo pod kątem tego ataku, ale to jest olbrzymia liczba. Dobra, zobaczmy w takim razie lider skilla, on nie jest aż tak istotny. Space Traveling Warriors, Low Class Warrior. No, kategorie, które są... Low Class Warrior to dawno nie miało lidera z tego co pamiętam, no ale mówię, to jest zwykłe 200%. Takie czasy, zwykłe 200%. Brutal Beatdown, Big Bad Bosses, Thirst for Conquest, Destroyer of the Universe i Team Turles. To są dwa typowe dla Turlesa linki. Z tego co pamiętam, Destroyer of the Universe tak samo, więc tutaj no nie będziemy mieli jakiejś bardzo solidnej sytuacji, jeśli chodzi o linkowanie z innymi kartami. No ale wiadomo, jeśli tutaj na przykład ten gość, czy on dostałby, no on nie dostanie Super Eza, nie? To nie ma opcji, żeby ten gość dostał Super Eza. Nie ma też raczej opcji, żeby ten Turles dostał Eza, nawet jeśli to oni się nie będą linkować. Więc tak naprawdę, jeśli mielibyśmy tego Turlesa z kimś do kogoś dołączyć, to do tej ekipy pokroju, właśnie, tego, Amonda i Ryzina, którzy też mają Team Turles, też mają Destroyer of the Universe, bo to jest link, mówię, zarezerwowany dla tych kart. Kakao i tutaj Dice. Szczerze? Oni, czy zasługują na Eza? No jeśli ten Turles fizyczny nie zasługuje, bo on jest z października 23, tylko że on wyszedł na globalu później. Jak wejdę na japońską wersję, to on jest wcześniejszą kartą. On jest z maja 23, czyli teraz minęły 3 lata. Więc już powiedzmy taki umowny okres, gdzie można byłoby tę kartę odświeżyć. Tyle, że mówię, on się nie będzie linkował z tym nowym Turlesem, ale gdyby ten Turles dostał Eza, to te karty banerowe też mogłyby dostać. A pamiętam, że ci akurat byli całkiem fajni. No ale okej. To i tak jest kwestia tych dwóch linków, no bo Legendary Power, Fierce Battle, Big Bad Bosses, Brutal Beatdown, Thirst for Conquest, kurde, nawet z jakimiś kulerami mogliby, jakimiś z klanu Freezy mogliby się, no Brutal Beatdown i Thirst for Conquest, no to też mi się wydaje, że kuler to ma. Ale okej, ja tu gadu, a pasywka jest najważniejsza. Aktywuję intro, kiedy mamy innego Space Traveling Warriors albo Terrifying Conquerors sojusznika w drużynie na początku wejścia. Banalny warunek, jedna karta z tych dwóch kategorii będąca w drużynie, nawet nie 2, nawet nie 3 i to nawet nie w rotacji, tylko po prostu w drużynie, jeśli mielibyśmy tak naprawdę tego Turlesa jako lidera, co nie jest optymalne, ale powiedzmy, że możliwe, to jest po prostu od razu włączone. Jednorazowo, Ki plus 6, redukcja damage'a 10% na jedną turę. Wow, nie jestem w stanie utrzymać całej tej redukcji damage'a. Weźcie, nie dawajcie mi jej aż tak dużo. Czemu tak dużo? Wow, dobra, Ja się może nie powinienem aż tak śmiać. Zaraz wypluję swoje słowa. Mam nadzieję, że wypluję. Jednorazowo Space Traveling Warriors, Terrifying Conquerors, sojusznicy. Ki 1, atak 20, plus dodatkowe Ki 1 i atak 30 dla postaci, które również należą do Planetary Destruction przez 4 tury. No i tutaj już mamy sytuację znacznie lepszą niż w przypadku chociażby tego Birusa, który też miał podobny. Birus, ten, który wyszedł z Goku ostatnio. Też mieliśmy sytuację, że Birus ma support dla jakiejś grupy kart, i jeszcze większy support, jeśli te karty też będą w jakiejś kategorii. Tylko że tam było Realm of Gods Planetary Destruction, czyli Birus i Shampa tylko. Co, umówmy się, że nie było optymalne. Tutaj mamy karty pokroju Freezy, Broliego, też Turlesa właśnie, nie? Bojack nie wiem, czy jest Planetary Destruction, ale generalnie na pewno większa pula kart i to się na pewno przyda. 4 tury, czyli 2 pojawienia się Turlesa tak czy siak. Podstawowe efekty. Atak def 250, szansa na kryta i redukcję damage'a 50%. Jestem ciekaw. Wow, i garda, jeśli mamy 50% HP albo więcej, co nie powie... I def 300 przy przyjmowaniu! Redukcja damage'a 50, garda, def 300 przy przyjmowaniu. Ale mimo wszystko to jest dość niskie, znaczy no niskie, no takie nieimponujące na sam start.
Wiadomo, jest saporcik tutaj, ale to jest na atak. Jak patrzę bardziej na defa. Jestem ciekaw, jakie on ma umiejętności na super atakach, ale to robi wrażenie. 50% garda. Wiadomo, garda jest warunkowa, ale to nie jest trudny warunek. Zwłaszcza, że tutaj mamy o tyle łatwiej, że to nie jest 50% HP na początku tury. Czyli my w trakcie grania możemy zebrać orby tego samego koloru, uleczyć się i wtedy ten warunek będzie aktywowany. Więc to jest na pewno lepsze niż 50% HP na początku tury. Chociaż z drugiej strony to też ma minus, bo jeśli w trakcie przyjmowania obrażeń zejdziemy poniżej tego pułapu, to wtedy gardę stracimy. Ale moim zdaniem jest to akceptowalne jak najbardziej. 300 defa przy przyjmowaniu to się dodatkowo jeszcze przemnaża. No, solidna jest podstawa. Kiedy atakujemy z 18 albo więcej ki, atak 200 wyprowadza dodatkowy super atak, gwarancja jest, super. Za każdy super atak wyprowadzony z 18 albo więcej ki, czyli co? Ki plus 3 maksymalnie do 6, ok, to zostaje, fajnie, ale za każdy super atak wyprowadzony z 18 albo więcej ki, czyli tak naprawdę ultra super atak. No tak to rozumiem, nie? No bo jeśli mamy na przykład, dajmy na to 18 albo więcej ki, robimy super atak, czyli ultra super atak, i potem mamy additionala i już mamy zwykły super atak, no to teoretycznie mieliśmy 18 ki na początku, ale ten dodatkowy super atak już nie jest wyprowadzony z 18 ki, tylko z 12. Mimo wszystko to i tak jest aż tak chyba nieistotne, bo to tylko ki, nie? Do 6, także tak czy siak, 2 jakieś tam ataki i to jest zrobione. O! Mamy podobnie tutaj, trochę przeskoczę, ale podobna sytuacja. Za każdy super atak wyprowadzony z pełnym paskiem, 24 ki, taka sama sytuacja. Czyli to są dwa osobne efekty. Gość może mieć 12 ki praktycznie za to, że sobie to stakuje w pasywce, co powinno być znacznie większym ułatwieniem, żeby naładować pełen pasek. Chociaż on nie ma jakiejś tam umiejętności, że sobie dodaje orby, nie? Albo że tam dostaje plus 1 ki za zebraną ki. Kiedy atakujemy z pełnym paskiem, atak 200, kryt 20, czyli w sumie 70, spoko. Ale to nie jest jeszcze koniec, bo mamy jeszcze domain. O! Wow! Ja powiedziałem, a to się pojawia. Otrzymuje dodatkowe ki 2 za każdą kulę zebraną, czyli minimalnie dostaje ki 3 za zebranego orba. Zbierzemy jednego orba, który do niego nie pasuje i dostajemy ki 3. 2 orby, ki 6. To jest bardzo solidny. Ja pierdzielę, tutaj sytuacja z ki tego Turlesa jest świetna. No ja nie chcę tutaj gadać, ale może on w tych linkach nie ma aż tak dużo ki? Bo tak naprawdę, no jeśli chodzi o linki, Big Bad Bosses daje staty. Musiałbym zobaczyć w sumie. Dajmy na to, weźmy sobie tego Turlesa. Co on tutaj ma? Brutal Beatdown daje atak. Big Bad Bosses, atak defa. Thirst for Conquest, atak def. Destroyer of the Universe, atak def. Fierce Battle Legendary Power to tylko atak. No i mieliśmy co jeszcze? Team Turles. Nie? Team Turles jeszcze mieliśmy. A w przypadku Team Turles to jest ki 2. Ale to nie jest oczywisty link, no bo tutaj musielibyśmy liczyć na EZA tych dwóch kart. Więc z linków ten Turles ma maksymalnie 2 ki. Jeśli dobrze liczę, ale no widzę tutaj, że chyba się nie pomyliłem. Więc fakt, że on ma dużo tego ki w pasywce, potrzebne. Ale zobaczmy, o co chodzi z tym domainem jeszcze. Ty, o co chodzi? Ja pierniczę. Odradza 5% HP za każdą kulę zebraną maksymalnie do 50. Czyli 10 kul zbieramy, pół HP wpada i wtedy mamy gardę bez problemu. No podoba mi się karta, która nie jest zależna od innych, chociaż no tutaj nie ma zmieniania orbów. Sytuacja na planszy, jeśli chodzi o orby, to też będzie coś, co będzie ważne w kontekście tego Turlesa. Atak 200, szansa na kryta 30 przy atakowaniu. Czyli można powiedzieć, że jeśli ma pełen pasek, to jest gwarantowany kryt, bo mamy 50 kryta wbudowane, 20 z pełnym paskiem, 30 od domaina, czyli jest wtedy gwarantowany kryt i 25% redukcji damage'a przy przyjmowaniu ataku. Czyli garda 75% i def 300 przy przyjmowaniu. Co on ma na super atakach? Powiedzcie mi. Albo zobaczmy jeszcze tego domaina. Może być aktywowany, kiedy 50% HP albo mniej, albo jeśli jest inny sojusznik Space Traveling Warriors Terrifying Conquerors w tej samej turze, począwszy od trzeciej tury od wejścia postaci. Od wejścia postaci, nie od bitwy, czyli drugie pojawienie się Turlesa. To nie jest zły warunek. To nie jest zły warunek. Najpóźniej mamy go w 5. turze, czyli zaczynamy grę, Turlesa nam wywala na przykład na trzecią turę, na tego 7. slota, czyli w 3. turze on się pojawia po raz pierwszy, zostawiamy go w rotacji
jest 5. tura. Chyba żebyśmy go sfloatowali i wyrzucili z rotacji, to jest 6, ale to jest najpóźniej. Podejrzewam, że tutaj też... Czy byłyby jakieś karty, które też miałyby jakiegoś domaina w tej drużynie? Ewentualnie Broly, Int, ale to już są stare karty, więc... Slack ma domaina, nie wiem czy on... Nie wiem, nie pamiętam co Slack robi. Wziąłem go... Nie pamiętam nawet czy go wziąłem za coiny. Nie, wziąłem Slacka za coiny chyba. Nie, wziąłem. Więc Slacka mam, ale nie grałem nim jeszcze. W celach kolekcjonerskich go wziąłem. Kurde, no nie wiem. No oczywiście, jeszcze zaraz zobaczę super ataki, ale ja jestem fanem tego gościa. 50% ataku i 30% defa na jedną turę, colossal damage i 50% obniżenie ataku defa. Nie zawsze się to przydaje, ale jeśli już się przyda, to naprawdę będzie to fajne. Obniżanie ataku się przydaje na niektórych bossach. 2 różne typy ataków, wręcz i key, więc też nie będzie jakoś bardzo podatny na kontrowanie, w razie czego. A, jeszcze domain coś robi, ja zapomniałem, przecież tej mechaniki tak dawno nie było, że zapomniałem co ona robi. Masywnie atak, czyli 100%, i 30% defa na jedną turę. Czyli fajnie, że ma na 2 super atakach ma defa. No powiem wam, jestem zadowolony z niego. On może się przydać. Tylko mówię, no drużynka póki co lekko kuleje. Space Traveling Warriors albo Terrifying Conquerors, sojusznicy i przeciwnicy, atak def 15, plus dodatkowy atak def 10 dla sojuszników, które są w Planetary Destruction. Super Class Enemies and Allies, czyli sojusznicy i przeciwnicy super klasy dostają więcej obrażeń o 10%. No to jest raczej taka drużyna, którą byśmy grali tylko Extreme, więc to nie jest straszne, jak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem jak tam będzie wyglądać budowanie drużyny, ale myślę, że tutaj normalnie to domain też niekontrowersyjny, nie? Tutaj to nie jest domain, które dodaje jakieś dodatkowe efekty pokroju tego Ultra Instynktu Goku, który sprawia, że nagle, że można unikać przeciwko przeciwnikom, którzy wyłączali unik. Tutaj nie ma czegoś takiego. Mamy po prostu buff, większy buff dla innej kategorii, damage dla tej kategorii, okej, dla superklasy. I powiem wam, to jest nawet Samonik. Ja bym tutaj wleciał z jakąś ilością DS-ów na niego. Tylko trochę się boję tej klątwy Turlesa. Obecnie jestem na pułapie 2300 DS-ów jakoś, ponad już. Nie wszystko mam tam jeszcze zrobione. Chyba Clasha tylko nie mam zrobionego w sumie, jak tak myślę. Bo Clash chyba wyszedł z tego, co kojarzę. Więc 300 DS-ów jakbym na niego poświęcił. Może by wpadł. Jestem za, podoba mi się on. Tak naprawdę to jest trochę losowy, bo mamy celebrację na początku związaną z Coolerem, z Metal Coolerem, a potem się okazuje, że tak naprawdę to chyba z przeciwnikami z filmów, Terrifying Conquerors bardziej, kategorią. No on z Coolerem też mógłby coś tam... Nie mówię, że to byłaby jakaś wymarzona rotacja, ale trochę Coolera, trochę Turlesa. Tylko wiecie co? Teraz wydaje mi się, że trudno będzie o EZA Metal Coolera i tego STR, legendarnego Coolera z WWC 2022 roku. Bo dostaliśmy tylko jedno EZA, nie? Super EZA tego Coolera żółtego. No ale tutaj zobaczymy. No mam nadzieję, że tutaj EZA też jakoś chociaż tego Turlesa podbije. Te karty banerowe, no one byłyby przydatne, bo tak naprawdę nie widzę innej opcji. Tak na pierwszy rzut oka, ale mogę się mylić. Jak coś, to mnie poprawcie. Póki co, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co sądzicie o tym Turlesie. Czy mam po niego samonować? Oczywiście, jeśli będę po niego samonował, to dopiero tam po 15, bo tak jak mówię, mnie nie będzie. Ale jak widzę Turlesa, zawsze mi się gęba cieszy, więc myślę, że tutaj jakieś parę set DS-ów na niego rzucę, bo naprawdę wydaje się solidny. Nie wiem, czy będzie mi potrzebny, ale chociażby, żeby utrzymać ten trend posiadania wszystkich legendarek. Chyba że banner będzie fatalny, ale to jeszcze zobaczymy, ok? Zostawcie lajka, zostawcie suba. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia wam życzę. Czekam na wasze komentarze. Dziana!